Cześć! I co? Podobało się? Chciałbym Wam dzisiaj uświadomić, do czego są zdolne pajączki. W moim przypadku niedorosły jeszcze pająk, który wymyślił sobie, że zrobi sobie szczałkę z terrarium. I taka była sytuacja, że on nie robił tego rok czasu, miesiąc, on to zrobił tydzień czasu, po czym otwór w terrarium już był na tyle duży, znaczy w siatce, że postanowił poczekać sobie. On teraz sobie zrobi wylinkę i po wylince pozwiedza sobie hodowlę Tomka. No ale niestety ja codziennie zaglądam do każdego terrarium i widziałem, że on tam coś robi. Mówię, dam mu jeszcze chwilę czasu, potem mu zrobię przeprowadzkę. Ale jak zobaczyłem, że zaczyna linieć, dałem mu spokój i od razu po wylince trzeba zrobić akcję, trzeba go przełożyć, żeby nie narobił sobie krzywdy. No i generalnie uważam, że wszystkie pająki, które dorastają lub są już dorosłe, ja na to mówię, że po prostu nudzi im się już w terrariach i zaczynają kombinować, tylnią ściankę dekoracyjną zaczynają demolować, no i przede wszystkim silikon z prowadnic terrarium zaczynają skrobać, skrobią, trzeba to naprawiać, żeby nie doszło właśnie do wyjścia pająka, aby mu się jakaś krzywda nie stała. Miałem taką sytuację, że moja duża parachybana miała ponad 10 dc, skrobała, co wieczór skrobała i kiedy siedziałem sobie spokojnie, oglądałem film, nagle cała przednia szyba, czyli ta ściana gilotyna, jak to się mówi, spadła na podłogę. Dobrze, że było trochę huku, pająk się wystraszył i wycofał się do tyłu. Także od tamtej pory wszystkie prowadnice kontroluję, dodatkowo przyklejam, żeby drugi raz takiej sytuacji nie było. Bardzo ważną sprawą jest wybór terrarium. Musicie wiedzieć, że terraria są różne, przez różnych producentów robione. Musicie tak sobie dobrać te terrarium dla swojego pajączka, żeby jemu się krzywda nie stała, wam, waszym współlokatorom, dzieciom. Także musicie dobierać terraria. Terraria się kupuje nie codziennie, tylko kupuje się raz na jakiś czas. Ja mam terraria, które kupowałem jako używane x czasu temu. Prawdopodobnie one już mają po 20 lat. No i ta jedna siatka, uważałem, że taka metalowa siatka da radę, ale niestety nie dała rady. Także generalnie patrzcie, co kupujecie, żeby to było bezpieczne, a takie terrarium na pewno posłuży Wam na lata. No co, zabieramy się do naprawy terrarium, pokażę Wam pajączka, który to wszystko zrobił. No i bardzo Was zapraszam na Zoegzotykę w Warszawie, która odbędzie się 4 lutego, a po 2 tygodniach, 18 lutego, jest również Zoegzotyka we Wrocławiu. Także zapraszam Was i zabieramy się do roboty. No to zabieram się do przeprowadzki. Strasznie nie lubię robić ich, bo senesy się strasznie wyczesują. No ale zobaczymy, może uda się jakoś w delikatny sposób ją wyciągnąć. Ona jest świeżo po wylince. Tutaj mamy wylinkę. Jeszcze nie jadła po wylince, no ale terrarium muszę zrobić, bo pewnego dnia przyjdę z pracy i zastanę puste terrarium i będę szukał dziewczynki. No dobra, no to jedziemy. Tak.
Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. No to proszę pani, wychodzimy delikatnie, delikatnie. O, już się zaczyna czesać. Oj, chyba będzie problem, żeby ją wyciągnąć. Musimy wszystko zdemontować. No niestety grzecznie nie chce wyjść. O. Jak ja to wsadzałem, sam nie wiem, czy spuchło. Czy teraz to nieważne. Dobra. O. No, sprzęcie wszystko spada. Muszę zaświecić tutaj wam, żebyście dobrze widzieli. Wszystko na spontanie. Dobra. No i malutka. Chodź do pancia. No niestety muszę tak wam tutaj zasłonić. O. I tak. Mamy to. Chyba mam szczęście, bo ona może ma z tydzień czasu po wylince. Jeszcze nie jest taka szybka. Także udało mi się to ją przełożyć i trochę nakręcić, żebyście zobaczyli, jak ona wygląda. No i ona się nie rusza, także fajna sprawa. Wszystko mi dzisiaj leci. Tutaj próbuję jeszcze oświetlenie zrobić, żeby było go lepiej widać. No ale co robię z oświetleniem, no to on się boi. O. Tutaj możecie zobaczyć jej piękny Carapax. O, mi się udało z tym światłem. Inne Xenesis mają bardziej kolorowy ten Carapax, ale z tego co się orientuję, Xenesis Imanis i Xenesis SP Blue są to największe pająki i najbardziej widać te wszystkie szczegóły na Carapaxie. Dobra. To co? Zamykamy pudełko i zaczynamy budowę nowego terrarium. Dobra, terrarium jest gotowe do zasiedlenia. Tutaj nie ma jakiegoś tam szału, po prostu włókno kokosowe, kryjówka, jakieś tam roślinki, miseczka z wodą. Mamy tutaj tą panią. Powiem wam, że strasznie spokojna jest. Ja znam tego pająka, są strasznie szybkie, także chyba to jest związane z tym, że jest świeżo po wylince. Zrobiłem nowe terrarium ze starego, ale docelowo będzie terrarium miała, znaczy wszystkie Xenesis powinny mieć 40 na 40, wysokość jakieś, no też 30-40 cm. Jeszcze ją zmierzyłem przy okazji przeprowadzki, ma 7,5 dc, także jeszcze wszystko
przede mną. Będzie to duży pająk. Mam Xenezis SP Blue, jest o wiele większy. Także mam nadzieję, że ta też będzie duża. Liczę na 10 cm. DC oczywiście. Dobra, idziemy spokojnie. O, ruszyła. Tutaj spróbuję jakoś tak, żebyście widzieli. To się nie wyczesuj się, proszę. Fu. O, i znikła w swojej nowej norce. Może jeszcze kilka słów o niej. No nie mam dużego doświadczenia, cały czas się uczę. Wiem, że terrarium powinno być duże, 10 cm podłoża. One lubią kopać. Terrarium powinno być podwójnie wentylowane, czyli powinno mieć wentylację boczną, przednią, nie nazwać, no przednią i górną. One nie lubią być w takich terrariach, co jest tylko górna wentylacja. Ja mam takie terraria tylko jedno wentylacyjne, ale mam patent, zaraz Wam pokażę, jak ja to robię. Myślę, że ten pająk nadaje się tak na pierwszego, czy tak, ale jakbyście kupili sobie taką L1, także za czym wyrośnie 2-3 lata, na pewno byście nabrali, jak to się mówi, doświadczenia przy tym pająku. I muszę się Wam jeszcze do czegoś przyznać, czy się zwierzyć. Jak zaczynałem swoją przygodę z pająkami, zobaczyłem film, jak jeden facet bierze dorosłą Xenezis imanis na ręce, trzyma ją za karapax. Bardzo mi się to spodobało i było to moim marzeniem właśnie, żeby dorosłą kiedyś samicę wziąć na ręce. W trakcie teraz przeprowadzki zmierzyłem ją, ma 6,5 DC. Jeszcze nie będę próbował brać na ręce, jeszcze jest za mała, ale obiecuję Wam, że na pewno to zrobię, jak już będzie miała tak gdzieś 8-9 DC, już będę widział, że jest taka już konkretna. Będę się chyba bał, ale no zobaczymy. Może moja jest spokojna i będę mógł ją sobie wziąć na ręce, przynajmniej na chwilę. Wiem, że one są, niektóre są agresywne, gryzą, a niektóre są spokojne. Mam nadzieję, że moja samiczka jest spokojna. I jeszcze mam taką ciekawostkę. Ja ją mam od L1. Mój kolega ją seksował i seksował ją jak miała L3 chyba. Także już przy L3, przy L4 można spróbować, oczywiście nie na 100%, można spróbować seksować, ponieważ to są duże pająki. Te L-ki L1, L2, L3 to nie to samo co u brachypelm. Są to na pewno większe pajączki. Także polecam. Fajny wariat. Pajączki nie potrzebują dogrzewania. Trzymamy je normalnie w pokoju. Ja trzymam wysoko na szafie, także na regale można powiedzieć. Także mają tam jakieś 24-25 stopni. W nocy mają tam około 20. Dużo im zraszam w lato, bo temperatury są, wiadomo jakie są temperatury u nas. Z tego co się orientuję, nie lubią takich temperatur po 30 stopni. Także ja myślę, że tak 26, 28 to jest maksymalnie, to te pająki jeszcze dadzą radę tak w normalnych warunkach sobie żyć. Pajączki są bardzo żarłoczne, chętnie jedzą, także, ale jak ja to mówię swoim znajomym czy osobom, które zaczynają swoją przygodę z pająkami, że pająk to nie jest świnka w chlewie, ona nie musi jeść 3 razy dziennie, także jeżeli je, to je, jeżeli już nie chce przyjmować robaczka,
dajmy mu spokój na jakieś tam 2-3 tygodnie i potem się okaże, czy to jest to spowodowane wylinką, że nie je, czy po prostu jest najedzony. No i kończąc przeprowadzkę, pokażę Wam teraz moją podwójną wentylację. Mam nadzieję, że będę miał miejsce, żeby im zrobić duże terraria, bo mam już wszystkie Xenezis. Zamykamy. O, i tutaj wkładam sobie takie mam podkładki z dwóch stron. I to w zupełności wystarcza, żeby pajączek miał podwójną wentylację. Także musicie pamiętać, Xenezis tylko w podwójnej wentylacji. Nie trzymajcie ich w takich terrariach, gdzie nie ma tej wentylacji. Jeżeli macie takie jak ja, po prostu wystarczy podłożyć, żeby to była szpara. Wtedy powietrze sobie tam krąży i wychodzi od góry. Moi drodzy, mam nadzieję, że filmek Wam się spodobał. Kilku osobom może uświadomiłem, co potrafi zrobić pająk, prawie dorosły lub dorosły z terrarium. Pojemniki plastikowe również potrafią zrobić z nich sieczkę. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie. Jeszcze fajny dla Was mały bonusik. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!